Kask używany. Wielu stoi przed dylematem, czy kupić nowy kask, czy stary. My absolutnie nie polecamy Wam zakupu kasku używanego po kimś. Po pierwsze, polistyren, który jest wewnątrz tego kasku, wygniata się w przeciągu kilku pierwszych godzin eksploatacji do kształtu głowy nosiciela. Więc ten kask będzie miał kształt głowy tego kogoś, kto używał ten kask wcześniej. I nawet jeśli zmieni się troszeczkę, dopasowując się do Waszego kształtu głowy, może się okazać, że nie będzie on nigdy wygodny. B. Jeżeli ktoś używał make-upu na twarz, albo miał zarost, łupież lub inne straszne choroby, których nie chcemy tutaj wspominać, może się okazać, że odziedziczycie je w spadku po nim. Oczywiście wnętrze można wyprać. Pytanie, ile tych prań ono zniesie i ile będzie Was kosztowało dokupienie nowego wnętrza do kasku. Pamiętajcie też, że mechanizmy wizjera, które są obsługiwane codziennie, kilkadziesiąt, set razy, zależnie od tego, gdzie ten kask był, czy w Mongolii, czy w Kambodży, czy nawet jeździł po warszawskich ulicach lub innego wspaniałego, pięknego, wielkiego miasta, też się zużywają i też kosztują. Mechanizmy wentylacji, owszem, również i też trzeba będzie je wymienić. Więc może fajnie by było, gdybyście sobie kupili nowy kask i sami dokonali tych aktów destrukcji, które trwają kilka lat i wcale nie trzeba ich od razu kupować. Może się okazać, że pinlock w tym kasku już przestał być szczelny. To jest dosyć spory wydatek i fajnie by było, gdybyście cieszyli się jazdą z nieparującą szybą, żebyście wiedzieli, co się dzieje, a nie koniecznie kupowali sobie od razu następny. A jeżeli artysta, który ten kask wcześniej miał, chciał koniecznie posłuchać sobie muzy i żeby tam mu się zmieściły słuchawki, wyrąbał sobie dziury w policzkach, to ten kask już nawet nie jest kaskiem. Moi drodzy, żyjemy w świecie, w którym jest mistrzów szpachli, pędzla, miliony i każdy może kask naprawić. Więc jeżeli kask brał udział w jakimś zderzeniu drogowym, puknął, spadł z lusterka, ktoś nim rzucił, kopnął, różne rzeczy się zdarzają i kask został odświeżony, pomalowany, no po prostu wygląda jak nowy, to też sprawdźcie, czy aby na pewno polistyren wewnątrz nie nosi śladów kompresji po uderzeniu. Albo czy nie ma śladów szpachli. Wiem, że tutaj nie za bardzo jest jak to zrobić, ale sprawdźcie malowanie. Oryginalne malowanie wcale nie jest takie łatwe do poprawienia lub naprawienia. Więc też bardzo ważne, żebyście zwracali uwagę na takie rzeczy. Kolejną rzeczą jest to, że kaski są konstruowane na kilka rynków, więc rynek azjatycki, rynek choćby amerykański, to są zupełnie inne konstrukcje i one niekoniecznie będą robiły to, co chcecie, żeby kaski motocyklowe robiły. Więc ja bym tutaj dokonał pewnego podsumowania. Więc pytanie brzmi, czy chcecie jeździć w kasku po kimś? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy chcecie zainwestować w ten oto kask, który był w zakupie na pewno bardzo atrakcyjny, te wszystkie elementy, które ten kask już jakby no niestety się zużyły w nim. I teraz kolejne i chyba najważniejsze pytanie, jeżeli kask jest stary, to wiele rzeczy się w nim utleniło, między innymi gąbki, elementy wnętrza, ale może się okazać, że po 5 latach na przykład producent o tym modelu już zapomniał i tych wszystkich podzespołów po prostu nie ma. I zostaniecie z ręką, no wiecie, i będzie ciężko. Moi drodzy, te przemyślenia są dla Was, więc zastanówcie się, my absolutnie Wam nie polecamy zakupu kasku używanego.